Dzisiaj porozmawiamy o witaminie D, czyli jednym z najważniejszych składników dla zdrowia kobiet po 50 roku życia. W filmie przedstawię Ci najnowsze rekomendacje ekspertów z 2023 i 2024 roku, m.in. normy żywienia dla populacji polskiej oraz wytyczne polskich i międzynarodowych specjalistów. Dowiesz się, jak zadbać o optymalny poziom witaminy D, ile jej potrzebujesz i jakich błędów należy unikać. Zostań ze mną do końca. Ta wiedza może realnie wpłynąć na Twoje zdrowie i samopoczucie. Zanim zgłębimy się w szczegóły, opowiem Ci, dlaczego witamina D to temat kluczowy dla zdrowia po 50. Po menopauzie organizm przestaje produkować wystarczającą ilość estrogenu, co prowadzi do osłabienia kości i większego ryzyka osteoporozy. Witamina D pomaga organizmowi wchłaniać wapń, dlatego jej odpowiedni poziom to klucz do zdrowego układu kostnego. Ale to nie wszystko. Choć wyniki badań są niejednoznaczne, eksperci sugerują, że u osób z niedoborem może zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Witamina D może też zmniejszać podatność na infekcje i obniżać stan zapalny w organizmie. Jej niedobór jest powiązany ze zwiększonym ryzykiem depresji i demencji, a niektóre metaanalizy sugerują, że regularne przyjmowanie witaminy D może zmniejszać ryzyko zgonu z powodu nowotworów, ale tylko przy systematycznym stosowaniu. Zanim przejdziemy do suplementacji, warto zrozumieć, w jakich warunkach powstaje witamina D w organizmie. Pamiętajmy, że witamina D nie pochodzi ze słońca, lecz jest aktywowana w naszej skórze pod wpływem promieniowania UVB. Aby nasza skóra wytworzyła odpowiednią ilość witaminy D, musisz przebywać na słońcu od 15 do 30 minut dziennie między godziną 10 a 15. Powinnaś odsłonić około 20% powierzchni ciała, na przykład przedramiona i łydki. Aby skóra mogła wytwarzać witaminę D przez te kilkanaście minut, najlepiej zrezygnować z filtrów przeciwsłonecznych, ale tylko wtedy, gdy słońce nie jest zbyt intensywne i nie ma ryzyka poparzenia. Niestety, po 50 roku życia skóra traci zdolność do efektywnej produkcji witaminy D. To samo dotyczy osób o ciemniejszej karnacji. Dlatego suplementacja jest konieczna przez cały rok, nie tylko jesienią i zimą, ale także latem, ponieważ nie każda z nas przebywa na słońcu regularnie i w odpowiednich warunkach. Nawet u zdrowych osób suplementacja latem nie zaszkodzi, a może pomóc. Za chwilę przejdę do najważniejszych wskazówek dotyczących suplementacji. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, kliknij teraz, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o zdrowym odżywianiu. Przejdźmy teraz do konkretów. Jakie dawki witaminy D są najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze? Eksperci zalecają, aby kobiety przed 75 rokiem życia przyjmowały od 1000 do 2000 jednostek międzynarodowych witaminy D3 dziennie, a po 75 roku życia od 2 do 4000 jednostek dziennie. Wynika to z tego, że z wiekiem organizm gorzej syntetyzuje i przyswaja witaminę D. Dlatego po 65 roku życia potrzebujemy jej więcej. Jeśli chorujesz na otyłość, możesz potrzebować nawet 10 000 jednostek dziennie, ponieważ tkanka tłuszczowa magazynuje witaminę D i utrudnia jej dostęp do krwiobiegu. Tak naprawdę na ilość witaminy D, którą należy dostarczać organizmowi, wpływa wiele czynników. Nie tylko typ skóry, masa ciała czy wiek, ale też współistniejące choroby, przyjmowane leki oraz predyspozycje genetyczne. Zatem dla każdego idealna dawka będzie inna. Jaka forma jest najlepsza? Najlepiej wybierać witaminę D3, czyli cholecalcyferol, bo jest lepiej przyswajalna niż D2. Należy przyjmować ją codziennie. Jeśli natomiast masz problem z systematycznością, możesz przyjmować witaminę D3 raz w tygodniu w większej dawce, np. 7 lub 14 jednostek. A czy można przyjmować 60 000 jednostek witaminy D3 raz na miesiąc? Choć takie dawkowanie jest stosowane w niektórych przypadkach klinicznych, eksperci zazwyczaj zalecają unikać bardzo wysokich dawek jednorazowych u osób starszych, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko upadków i złamań. Bezpieczniejszą opcją są mniejsze, ale regularne dawki. Czy sama witamina D wystarczy?
Nie, powinnaś dbać także o odpowiednią ilość wapnia i magnezu, bo te składniki pomagają organizmowi prawidłowo wykorzystywać witaminy D. Dowiedzmy się teraz, jak w prosty sposób sprawdzić, czy mamy odpowiedni poziom witaminy D. Ze względu na krótki okres półtrwania kalcytriolu, czyli aktywnej formy witaminy D, głównym wskaźnikiem zaopatrzenia organizmu w tę witaminę jest kalcydiol, inaczej 25-OHD. To właśnie jego poziom we krwi powinno się badać, aby ocenić status witaminy D w organizmie. Polscy specjaliści określają optymalny poziom witaminy D we krwi w przedziale od 30 do 50 nanogramów na mililitr. Stężenie mieszczące się między 20 a 30 uznawane jest za suboptymalne, natomiast wartości poniżej 20 wskazują na niedobór. Coraz częściej jednak pojawiają się doniesienia naukowe sugerujące, że dla skuteczniejszej profilaktyki zdrowotnej korzystne może być utrzymywanie poziomu witaminy D w zakresie od 40 do nawet 80 nanogramów na mililitr. Wartości witaminy D we krwi przekraczające 100 nanogramów na mililitr są uważane za toksyczne i mogą prowadzić do zatrucia, nadmiernego wydalania wapnia z moczem oraz hiperkalcemii, czyli podwyższonego poziomu wapnia we krwi. Szczególnie narażone na zbyt wysokie stężenie witaminy D są osoby z mutacjami genetycznymi wpływającymi na jej metabolizm. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie tej witaminy we krwi. Warto zaznaczyć, że nie można przedawkować witaminy D poprzez ekspozycję na słońce, ponieważ organizm sam reguluje jej produkcję, rozkładając ewentualny nadmiar do nieaktywnych metabolitów. Zanim zakończymy, podsumujmy najważniejsze zasady, które warto wprowadzić od zaraz. Nie rezygnuj z suplementacji latem. Nawet zdrowe osoby mogą odnieść korzyści z jej przyjmowania. Nie polegaj tylko na diecie. Nawet tłuste ryby, jajka i nabiał nie dostarczą wystarczającej ilości witaminy D. Nie stosuj dużych jednorazowych dawek. Regularnie badaj stężenie 25-OHD we krwi. Zadbaj o swoje zdrowie, bo to najlepsza inwestycja w przyszłość. Daj znać w komentarzu, czy suplementujesz witaminę D i czy badałaś już jej poziom we krwi. Jeśli ten film okazał się pomocny, będzie mi miło, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!